Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Sony Ericssona W300i. Pokażę Wam również demontaż i montaż tego telefonu, bo telefon dość szybko się odcienił koloru pomarańczowy. Zobaczycie sobie później, jak włączę telefon. Teraz zobaczymy sobie jeszcze pod baterią, jak to wszystko wygląda. Telefon posiada baterię oryginalną, jest to bateria BST33 i posiada 930 mAh. Taka bateria została wyprodukowana mniej więcej w tym okresie czasu, kiedy został wyprodukowany ten telefon. Telefon został wyprodukowany w 2007 roku, w 6 tygodniu. Tu z samej góry mamy markę tego telefonu, model i w jakim państwie ten telefon został wyprodukowany. Tu mamy Made in Marsylia. Teraz sobie telefon uruchomimy, sprawdzimy jego funkcje. Jeszcze przy okazji telefon oczywiście posiada slot na kartę pamięci. Mniej więcej do 2 GB taka karta pamięci spokojnie nam będzie działać. O większej pojemności telefon troszkę się będzie już zacinał przy większej ilości naszych plików. Tu widzimy przy starcie telefonu mamy dwie opcje. Możemy sobie wybrać od razu odtwarzacz MP3. Nie musimy od razu wchodzić do telefonu i słuchamy sobie naszej muzyki bez oddziaływania naszych niekorzystnego promieniowania telefonu, które emituje właśnie zasięg. Nie musimy od razu wchodzić. Na przykład gdy jesteśmy tylko w samolocie czy w innych miejscach, w których nie używamy telefonu, możemy sobie od razu właśnie słuchać muzyki bez konieczności uruchamiania telefonu do menu. To jest coś w rodzaju trybu samolotowego. Teraz sobie wchodzimy do telefonu. Nie włożyłem karty, ale już karta jest. Uruchamiamy sobie telefon. Właśnie te telefony mają to do siebie, że gdy nie ma karty SIM w telefonie, to pokazuje nam język przeważnie angielski. Jeśli karta jest w telefonie, jeśli mowa oczywiście o karcie polskiej, to właśnie z automatu wyskakuje nam język polski. Z jakiego kraju mamy daną kartę, taki język właśnie nam wyskakuje. Teraz sobie sprawdzimy ogólne opcje tego telefonu. Tu mamy bardzo podobną grafikę i menu jak w innych Soniakach. Przejdziemy sobie na sam dół. Tu mamy podstawowe funkcje tego telefonu. Są to alarmy, kalendarz, zadania, notatniki, kalkulator, synchronizacja, minutnik, stoper, aplikacje i pamięć kodów. Następnie widzimy tutaj radio, odtwarzacz MP3. U samej góry widzimy podstawowe funkcje. Tu możemy wejść do gier, wideo D, Photo D, Music D. Służą do konwertacji, do zmniejszania, ucinania i tak dalej z naszymi plikami. Następnie mamy sterowanie zdalne, bardzo popularne w Soniakach, dzięki któremu łączymy się z innym telefonem, który posiada Bluetooth. Wymyślamy sobie kod. W jednym i w drugim telefonie ma być taki sam i możemy manipulować, możemy wysyłać SMS-y, dźwięki odtwarzać z innego telefonu poprzez właśnie ten i nagrać dźwięk. No i oczywiście film pokazowy. Przechodzimy sobie teraz do naszego aparatu i zrobimy przykładowe zdjęcie tym telefonem. Telefon oczywiście nie posiada spustu na boku, tylko robimy zdjęcie tutaj klawiszem funkcyjnym. Takie mniej więcej zdjęcie ten telefon robi. Jest to jakieś zdjęcie rewelacyjne, ale tak, jakieś takie mniej więcej, co byście chcieli, tam nam się uchwyci. Pamiętajmy, że telefon ma tylko aparacik zwykły VGA i nie posiada oczywiście autofokusa.
Teraz sobie przejdziemy do naszych plików systemowych, zobaczymy sobie nasze dźwięki, wideo i zdjęcia. Zobaczymy sobie oryginalne dźwięki, jakie zostały wgrane przez producenta i jak telefon głośno gra. Please pick up the phone. I want you please pick up the phone. Oczywiście jak słyszeliśmy, telefon obsługuje MP3 i inne typy utworów, formatów. U samej góry. Teraz widzicie nasz wyświetlacz. Jest to wyświetlacz przedni, który nie posiada w ogóle kolorów, ale posiada tutaj fajne funkcje. Fajne, widzimy wszystko praktycznie co na wyświetlaczu głównym. Jest tutaj skrzynka wiadomości, ile mamy teraz stanu baterii, zasięg, godzina, data, podstawowe opcje. Telefon, jak widzieliście, po zamknięciu klapki wyłącza nam dźwięk. Posiada również taki fajny dźwięk, gdy zamykamy i otwieramy klapkę. Teraz sobie przejdziemy jeszcze do naszych gierek. Zobaczymy oryginalne gierki, jakie zostały grane. Tu widzicie właśnie oryginalne gierki. Oczywiście możemy dogrywać do tego telefonu gry w formacie tylko i wyłącznie JAR. Tak samo aplikacje. To właśnie są oryginalne aplikacje w tym telefonie. Jeszcze sobie wejdziemy do ustawień. Zobaczymy podstawowe ustawienia. Tu mamy łączne, oczywiście telefon posiada Bluetooth, posiada port podczerwieni i przesyłanie danych przez USB do komputera. To są 3 podstawowe opcje tego telefonu. Przesyłania danych. Tu mamy ogólne, możemy oczywiście zrobić ustawienia fabryczne tego telefonu. Możemy ustawiać różnego rodzaju dźwięki, jak w każdym telefonie. No i wyświetlacz posiada oczywiście funkcję jasności. Możemy skrócić ją do 50% i do 100%. Przy odpowiedniej modyfikacji możemy to zrobić nawet od 0 do 100. Naprawdę, jeśli macie taką możliwość, to polecam. Teraz sobie zobaczymy na szybko kodem serwisowym, czy wszystkie funkcje działają prawidłowo. Możemy to również zrobić bez karty SIM. Prawo gwiazdka, lewo gwiazdka, lewo gwiazdka. Jeszcze raz spróbujmy. Prawo gwiazdka, lewo gwiazdka, lewo gwiazdka. Coś nam nie chce wchodzić, musimy chyba mocniej. Gwiazdka, lewo gwiazdka, lewo gwiazdka. Tak, udało się, coś klawisze delikatnie szwankują. U samej góry mamy model W300 oczywiście, później mamy nasz soft, nazwa naszego softu tutaj u samej góry. Gdy ją zmieniamy, oczywiście tu wszystko się zmienia. Tu mamy wersję naszego oprogramowania, tak wspominałem, wyświetlacza, wersję aparatu i tak dalej. Możemy to oczywiście tuningować, pozmieniać na swój sposób, ulepszyć wszystko, wyświetlacz, aparat i wgrać odpowiednie też sterowniki, akustykę naszego dźwięku. Także wszystko tu się może pozmieniać, jeśli chcemy. Tutaj na samym dole mamy konfigurację i blokadę SIM. Tu możemy, jeśli mamy odpowiedni kod, możemy sobie tutaj ściągnąć SIM-locka. I ciekawa opcja w tym telefonie, liczba otwarć klapki. Tu sprawdzamy sobie, ile razy taka klapka została otwarta. Tu mamy 17300. Taka klapka przy
intensywnym użytkowaniu, oczywiście gdy nie był telefon rzucany gwałtownie, spokojnie wytrzymuje 40 000 naprawdę przy tej taśmie. Ta taśma w tym telefonie była wykonana naprawdę w solidny sposób. Przechodzimy sobie dalej, sprawdzimy następne opcje. Mamy podstawowe ekran główny, sprawdzamy sobie jego kolory, czy działają prawidłowo, następnie podświetlenie, klawiaturę, całą klawiaturę boczną, wszystkie, głośnik główny, słuchawkę, tutaj mikrofon, tutaj. Wspomnę jeszcze, że telefon posiada naprawdę wadliwy mikrofon, dlatego go nie polecam, bo ten mikrofonek właśnie nie posiada w ogóle zasłonki, nie wiem dlaczego. Czy tak było od nowości, czy nie. Załóżmy, że było. Jeśli chcecie go ochronić, tutaj dajcie siatkę, która go osłoni przez jakiś czas, bo niestety tego nie ma. Szybko łapie wilgoć i go naprawdę nie słychać później i trzeba montować od nowa. Nowy aparat, wibracje, zegar i łączny czas połączeń. Ile z tego telefonu zostało przeprowadzonych rozmów? Tu mamy 54 godziny. Teraz przejdziemy do demontażu tego telefonu. Wyciągamy tylną klapkę, baterię, kartę SIM i kartę pamięci, jeśli jest. Tutaj są dwie śrubki, odkręcamy je. Jedna i druga. Następnie demontujemy tutaj zaślepkę całą. Ja to robię w ten sposób, że podwadzam jakimś szpiczastym narzędziem. Oczywiście, jeśli chcecie to zrobić, żeby było idealnie, bo ten telefon troszkę jest poniewierany, także robię to na szybko, to róbcie to bardzo ostrożnie, żeby tutaj nie porobić śladów, że ktoś się włamywał w tą obudowę. Ja to robię w ten sposób, podwadzam i od samej góry tutaj podwadzam. I wyciągam tę zaślepkę. Tu mamy też dwie śrubki, które odkręcamy. Są takie same jak wcześniej. To są śrubki akurat gwiazdkowe. Odkładamy je na bok. I teraz w prosty sposób podwadzamy plastikowym narzędziem płaskim, bądź jeśli mamy otwierak, od samego dołu. Coś mam chyba za grubego. O, udało się. I podwadzamy po całej długości, przesuwamy z jednej strony, następnie z drugiej strony po całej długości. Tylna obudowa, czyli nasz korpusik odchodzi. Tu widzimy płytę główną całą i tutaj tasiemka od naszej klapki. Odpinamy ją. Następnie podwadzamy delikatnie. Ona nam praktycznie już ta płyta samoczynnie odchodzi. I jak widzimy, tutaj już mamy płytę zdemontowaną. Przechodzimy tutaj do samej góry. Klawisze nam same odchodzą. I tutaj demontujemy ten przód. Nie zaczynajcie od samego dołu, tylko od góry, bo tu są zaczaszki, żeby nie uszkodzić. Podwadzamy delikatnie. I przejeżdżamy naszym otwierakiem z jednej strony, następnie z drugiej strony. I tu widzimy 4 też śrubki, też gwiazdkowe. Odkręcamy je wszystkie. I jeszcze nam zostały dwie. Jedna i druga. Wszystkie śrubki są takie same, czy tu, czy tam. Także jeśli je pomylicie, to nic się nie stanie. I teraz przechodzimy dalej. Otwieramy naszym otwieraczkiem, podwadzamy z jednej tutaj
I z drugiej strony przejeżdżamy i otwieramy klapkę. Tu jest cała ta przednia obudowa z głośniczkiem, nasz wyświetlacz. Odpinamy go. Tu jest przypięty w tym miejscu. Odpinamy go. I innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu znajdziecie pod tym filmem. Cześć.